Zastanawiasz się, jaką bazę Semilac wybrać? Przygotowaliśmy dla Ciebie porównanie wszystkich baz, więc oglądaj nas do końca. To może Maciej zacznijmy od podstaw, przyda nam się takie usystematyzowanie. Tak, wyobraź sobie, że budujesz dom. Baza jest naszym fundamentem. W naszym hybrydowym świecie potem mamy kolor, a następnie top. No i baza trzyma całą konstrukcję. No ja bym tego lepiej Maciej nie wytłumaczyła, ale co ciekawe, w naszym zestawieniu mamy kilka rodzajów baz i one się oczywiście między sobą różnią, na przykład trwałością, gęstością czy właściwościami. Ale dzięki temu każda z Was znajdzie produkt dopasowany do swoich potrzeb. To prawda, ale mam też produkt 5 w jednym, który jeszcze bardziej ułatwi Wam pracę. Oczywiście nie pominiemy go w naszym zestawieniu. No to zacznijmy od klasycznej bazy hybrydowej. Jak widzicie, jej konsystencja jest dosyć rzadka. Trwałość takiej bazy to do 21 dni, oczywiście pod warunkiem, że płytka paznokcia jest dobrze przygotowana. Aby ułatwić Wam zapamiętanie, w jakim czasie utwardza się ta baza w naszych lampach, zostawiamy Wam planszę. Często zdarza się, że klientki zgłaszają, że ich płytka jest słaba i szukają jej wzmocnienia. Warto wtedy zaproponować bazę witaminową, ponieważ jest ona wzbogacona o kompleks witamin E oraz B5. Dzięki temu idealnie nadaje się do delikatnej płytki paznokcia. A jak z jej trwałością, Maciej? Pięknym manikirem cieszymy się do 14 dni. A teraz czas na bazę i top w jednym, czyli ekonomiczne rozwiązanie. Co warto pamiętać, że po utwardzeniu pozostaje na paznokciu lepka warstwa. Zatem po utwardzeniu produktu zaaplikowanego na kolor należy go odtłuścić. Trwałość manikiru to do 14 dni. W naszej ofercie znajdziecie też kilka baz, dzięki którym możecie nadbudować płytkę paznokcia. Zacznijmy może od Semilac Leveler Base. To baza, która modeluje płytkę, pozwala na jej nadbudowanie. Jest prosta w obsłudze, jak widzicie jest też średnio gęsta. Samo się poziomuje, a jej trwałość to 14 dni. Extend Base jest to kolejna baza, która podbyła Wasze serca. Pokochałyście ją za możliwość przedłużenia płytki czy też wzmocnienia. Dzięki tej bazie przedłużycie płytkę paznokcia do 1 cm, więc jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mają krótkie paznokcie, a niekoniecznie chciałyby korzystać z żelu. Ta baza, podobnie jak Leveler Base, samo poziomuje się, więc pozwala na wyrównanie płytki. Ma gęstą konsystencję, ale można nią idealnie modelować. Tutorial z przedłużeniem krok po kroku znajdziecie na naszym kanale. Oczywiście zostawimy Wam link w opisie. Trwałość do 21 dni. Ta baza ma też bardzo dobre opinie w internecie i dostała kilka nagród. Zresztą sami zobaczcie. Najnowszą bazą w naszej ofercie jest Fiber Base. To produkt, który posiada specjalne włókna nylonowe. Co to dla Was oznacza? Baza idealnie sprawdzi się w kruchych i łamliwych paznokciach, ponieważ je wzmocni, wyrównuje wszelkie niedoskonałości, a także daje możliwość przedłużenia paznokci do 1 cm. Ta baza ma bardzo gęstą konsystencję oraz mleczny odcień, dzięki temu idealnie podbije kolory pastelowe czy neonowe, a jej trwałość to do 21 dni. A teraz czas na produkt multizadaniowy, Semilac Extend 5 w jednym, czyli baza, kolor, top, nadbudowa i możliwość przedłużenia do 1 cm, no i to wszystko w jednym produkcie. Dla kogo ten produkt będzie idealny? Dla każdego i to jest taki mój ulubieniec, ona przedłuża, nadbudowuje, a dodatkowo świetnie sprawdzi się jako baza do podbicia kolorów pastelowych i neonowych. Występuje w 3 kolorach, lekko beżowym, różowym i pudrowym różu. A to jak przedłużać paznokcie tym produktem krok po kroku, pokazywaliśmy Wam już w Semilac TV. Link znajdziecie w opisie. Trwałość tego produktu do 21 dni. Często dostajemy od Was pytania, jak przedłużyć trwałość manikiru. Coś Wam odpryskuje, coś Wam się nie do końca trzyma. Zastosujcie primer. To preparat, który odtłuszcza płytkę paznokcia, zmienia jej pH, przez co znacznie zwiększa przyczepność lakieru bazowego. I primer występuje w 2 wariantach, bezkwasowym oraz kwasowym. Jeśli chodzi o primer bezkwasowy, to on jest uniwersalny i sprawdzi się w przypadku płytki, która nie wykazuje takich większych problemów z przyczepnością hybrydy oraz żelu. Natomiast primer kwasowy stosujemy w przypadku problematycznej płytki paznokcia, gdy po zastosowaniu primera bezkwasowego stylizacja nadal odpryskuje lub się zapowietrza. Można powiedzieć, że jest to preparat do zadań specjalnych, szczególnie sprawdzi się w stylizacjach żelowych. Tak, bo ten primer kwasowy jest mocniejszy niż jego poprzednik. On intensywnie wytrawia płytkę paznokcia, dlatego nie jest dedykowany do paznokci wrażliwych i nie należy go nakładać bezpośrednio na skórki, ani w sytuacji, kiedy mamy zranione wały okołopaznokciowe czy też uszkodzoną płytkę.
Primer kwasowy zamarza w niskich temperaturach, dlatego pamiętajcie, że w okresie zimowym po rozpakowaniu paczki nie należy otwierać primera. Poczekajcie tak około 1 dobę w temperaturze pokojowej, aż primer powróci do płynnej konsystencji. Takie zachowanie jest jak najbardziej naturalne i nie zmienia to właściwości produktu. Mamy nadzieję, że nasz poradnik był dla Was pomocny. Każda z Was idealnie spełnia swoją funkcję, ale to do Was należy wybór. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, która z Was jest Waszą ulubioną. Dajcie nam też kciuka w górę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Semilac TV. Każda z Was idealnie sprawi... Co robi? To może Maciej zacznie. Co się śmiejesz? Nie jesteś w McDonaldzie, uspokój się. Wiem. Trenowałem rugby. Kojarzysz? Taki sport dla twardzieli. Na pewno byłeś. Nie? Jumbo. W ogóle.